Platforma jakoś na razie się nie wykazuje egzekwowaniem tych postulatów i mam takie wrażenie, że oczywiście poprzedniego rządu nie jestem fanem, ale przynajmniej był sprawczy w pewnych rzeczach. Może nie wszystko się uda zrobić i wiem, że się na pewno nie uda części wykonać zadań, które sobie zaplanowali, ale trzymam za nich kciuki. No dla mnie najbardziej przemawia, jeżeli coś jest zrobione. Tak można mówić i tak dalej, jak nie widzimy efektów, to ciężko się na ten temat wypowiedzieć. W trakcie kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska zaprezentowała 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. Czy słyszała Pani o tym pomyśle i czy zna Pani jakieś konkrety, które się tam znalazły? Tak, słyszałam i mam nadzieję, że te projekty, które zaproponowali, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, bo to jest chyba w tej chwili najważniejsze, będzie spełnione. Nie pamiętam ani jednego z nich, ponieważ Platforma jakoś na razie się nie wykazuje egzekwowaniem tych postulatów i mam takie wrażenie, że oczywiście poprzedniego rządu nie jestem fanem, ale przynajmniej był sprawczy w pewnych rzeczach. No czekam też na tą uśmiechniętą Polskę, tak? Bo ta uśmiechnięta Polska miała być wszędzie uśmiechnięta. Na razie tych uśmiechów nie widzę. Mieliśmy tutaj protesty rolników, z którymi się solidaryzujemy, bo rolnicy to nie tylko kwestia właśnie tam gospodarki i tak dalej, ale to też i przemysłu i naszego funkcjonowania. Dlatego jesteśmy jak najbardziej za tymi protestami i za uporządkowaniem ładu, który niczemu nie służy, bo te wszystkie decyzje, które teraz są podejmowane, no widzimy, że to się dzieje w korelacji z państwami ościennymi, tak? Z tą Unią, która inny zamysł był twórcy Unii, że będziemy wspólnie działać na równych zasadach i z tym bym się zgodziła, no bo te granice się teraz jak gdyby zredukowały, świat się zmniejszył ze względu na tą komunikację, już mówię taką stricte komunikację, ale i komunikację społeczną. Dlatego ważne jest to, żebyśmy mogli się przemieszczać, ale jeżeli jesteśmy jedną Unią, jednym jak gdyby społeczeństwem, więc niech nie będzie różnic w wynagradzaniu tego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę różne sytuacje, jak na przykład opóźnianie tej elektrowni jądrowej, różne audyty, jeśli chodzi o CPK, które już się przedłużają i nie wiadomo, kiedy tak naprawdę to nastąpi, to teraz coraz bardziej patrzę pesymistycznie, jeśli chodzi o ten rząd i mam wrażenie, że po prostu na przyszłe wybory stoczy się kolejna wielka batalia i starszy rząd może wrócić jak najbardziej do władzy. Czy w Pana odczuciu istotne jest, aby Koalicja Obywatelska zrealizowała wszystkie ze swoich 100 postulatów w 100 dni? Ale rzeczywiście, nie tylko koalicja, ale każdy rządzący, który się do czegoś zobowiązuje, powinien się z tego wywiązywać. I mimo tego, że się polityką nie interesuje, to uważam, że tak powinno być. Jeżeli ktoś coś obiecuje, to powinien to zrealizować i to nie w jakiś zakamuflowany sposób, tylko w taki permanentny, transparentny sposób. Jeżeli coś komuś obiecano, powinno się to dać, a nie stwarzać później przepisy, oczywiście uchwały, które mówią, jak to kiedyś były lub albo i już wtedy się rodzi możliwość zamanewrowania, zamataczenia. Tak nie powinno być. Oczywiście, że część z tych postulatów chciałem, żeby została zrealizowana, może niekoniecznie wszystkie, ale nie widzę tego. Nie widzę, żeby to po prostu w jakiejś perspektywie krótszej, na przykład, nie wiem, do roku, żeby coś się w tym temacie zmieniło. No właśnie, tak jak ja wcześniej mówiłem, możemy zaobserwować taki przestój. Bardzo dużo jest mówione, a mało jest zrealizowane. Ja mam takie podejście, że dla mnie najbardziej przemawia, jeżeli coś jest zrobione. Tak można mówić i tak dalej, jak nie widzimy efektów, to ciężko się na ten temat wypowiedzieć. Zawsze po wyborach liczymy na to, że osoby, które przeszły przez wybory pozytywnie i są w rządzie, będą spełniały swoje obietnice, bo przede wszystkim o to chodzi. Może nie wszystko się uda zrobić i wiem, że się na pewno nie uda części wykonać zadań, które sobie zaplanowali, ale trzymam za nich kciuki.